piękna pogoda, słoneczko, wspaniałe, nowoczesne maszyny za naszymi plecami, specjalista z nami. Witamy. Cześć Michał, witam. I co? Zapraszamy Was do dzisiejszego odcinka. I seria Expert przed nami, czyli najnowsze wydanie nowoczesnych rozrzutników. Przedstawiciel serii Expert 5.24 i przejdziemy do szczegółów o tym rozrzutniku. No cóż, Jest Ci on! przedpremiera była, jak wiemy, na targach AgroShow w 2025 roku na stoisku firmy Korbanek. Natomiast taka prawdziwa. oficjalna premiera odbyła się na targach Agritechnika w Hanowerze w 2025 w listopadzie. I już te cudeńka mamy tutaj. Ten rok 26 jest takim okresem przejściowym. Zazębiający się. Mamy klientów, którzy są zwolennikami starszych serii TSW, o których też jeszcze za chwileczkę się pewnie tutaj będziemy o nich dyskutować. Tak, powiemy co Ale nieco. równolegle wprowadzana jest cała seria tych maszyn Expert najnowszych w pełnej gamie. Bo seria Expert, Andrzeju, ona jest rozbita na ileś modeli. 9 dokładnie. Na 9 aż modeli. 9 poszczególnych modeli od 12 do 34 ton dopuszczalnej masy całkowitej. Zasadnicza i taka podstawowa różnica do serii poprzednich jest taka, że założeniem było, żeby zwiększyć objętość skrzyni ładunkowej, czyli rzeczywistą moc przerzutową tej maszyny, dodatkowo przepustowość, żeby ta maszyna mogła fizycznie dużo więcej przez siebie materiału i szybciej przerzucić. Kolejna rzecz, polepszenie jeszcze już wtedy precyzyjnej jakości rozrzutu, polepszenie o kolejny krok do przodu. Mawia się, że lepsze jest wrogiem dobrego, tak? W tym przypadku się nie zgodzę, bo tu akurat, jeżeli zagłębilibyśmy się w szczegóły, to faktycznie każda jedna różnica wprowadzona w tych modelach przekłada się na lepsze. Jasne. Czyli tak, powiększyliśmy tak naprawdę pojemności, objętości maszyny, czyli ilość kubaturową, którą maszyna może nam zabrać, transportować. Tak naprawdę, żeby to tak podeprzeć takimi rzeczywistymi jakby porównaniami, do tej pory w tej wcześniejszej serii TSW największą maszyną na tandemie był model TSW 6240. Dzisiaj to jest seria 422 i 424. Natomiast kolejnym modelem, tak jak tu mamy, największy na tandemie jest 524, który kubaturowo porównujemy do poprzednika trzyosiowego 734. Czyli seria TSW 7340. 40, identyczna wielkościowo jest jak ta maszyna. A jeszcze mamy tutaj możliwość w tym modelu, model 634 to jest maszyna trzyosiowa i faktycznie ona odjeżdża już jest mocno. gigantycznym monstrum, można Z powiedzieć. usypem ona jest blisko 40 metrów sześciennych obornika, także to jest naprawdę potężny grzmot. Może przejdźmy do kilku takich aspektów, które w Expercie są tą nowością, czym przeważa seria Expert nad serią poprzednią, czyli nad serią TSW. Cała seria Expert założeniem było, żeby to była modułowość, czyli łatwość produkcji. Mamy poszczególne, różnej wielkości skrzynie ładunkowej i te klocki Lego typu dyszel, adapter, podwozie są składane modułowo w prosty sposób, czyli technicy, którzy montują daną maszynę, mają powtarzalność. Nieważne, czy to jest maszyna malutka serii 1, czy ta trzyosiowa serii 6. Okay. Mają proste zadanie, bo wszystko jest identyczne, tylko troszeczkę dłuższe lub krótsze. Jasna sprawa. Ale głównym założeniem było to, co żeśmy już mówili, czyli większa skrzynia ładunkowa i większa przepustowość. I to zostało osiągnięte. Większa przepustowość, czyli mówiąc tak namacalnie, mamy, rozumiem, ten przekrój tutaj wyżej adaptera. Poprzedni model adaptera dwuwałkowego w tych dużych maszynach był o wysokości 1,50 m. Teraz mamy adapter dwuwałkowy
prześwit tutaj w wysokości 1700, czyli 1,70 m. Czyli 20 cm prześwit nam się Poprzedni zwiększył. model trzywałkowy 1800 mm. Tu również mamy możliwość zamontowania Okej. adaptera trzywałkowego, Okej. ale to już jest wtedy 1900 I znowu więcej. i znowu więcej. Czyli mamy tą jedną rzecz. No, skrzynia ładunkowa urosła jak nam najbardziej. Ale urosła teraz, wracając jeszcze do skrzyni, urosła nam z tytułu, ona jest dłuższa, ona jest wyższa, czy i jedno Każdą i stronę. drugie? I jedno i drugie. Okej. I burty urosły z racji przepustowości adaptera, inna konfiguracja nadstawek, ale rzeczywista pojemność wody jest zmieniona. Drugą ważną rzeczą, która zmienia nam wydajność maszyny, w tych modelach od serii 4 w górę już nie mamy adaptera talerzowego z talerzami o średnicy 1000 mm, Okej. tylko 1100, czyli z metra na 1,10 m. Znowu więcej. Znowu jest większe, te talerze są większe, one rzucają dużo precyzyjniej. Punkt spadania materiału został skorygowany po to, żeby jeszcze to idealne, to rozrzucanie wcześniej już idealne, Jeszcze poprawić. Jeszcze poprawić. Mało tego, mamy ten adapter V-Split, który jest I on też, że tak powiem, występuje w nowej we serii wszystkich Expert. seriach. Okej. Od najmniejszej serii? We wszystkich maszynach Expert, od najmniejszej do największej, Okej. mogę zastosować adapter talerzowy standardowy, talerzowy V-Split, jak również adapter z pionowym adapterem 2 wały pionowe do Okej. rozrzucania obornika słomiastego. Wszystkie te maszyny, to już wcześniej też było, są dostępne z dawkowaniem precyzyjnym, sterowanie ISOBUS i tutaj jakby Czyli ta modułowość tutaj budowy, konstrukcji umożliwia tak naprawdę na przestrzeni całej palety, całej gamy ekspertów od tego sterowania wyposażenia najprostszego, w cudzysłowie mechanicznego, gdzie sterujemy dźwigniami hydrauliki ciągnika, tak, można tak. poprzez nieco bogatsze rozwiązania jak Pilot Box, gdzie mamy skrzynkę i już elektrozawór na maszynie, skończywszy to, co wspomniałeś, poprzez zaawansowane sterowanie w technologii ISOBUS ze zmiennym dawkowaniem i możliwością korzystania to, właśnie z map. to jest naprawdę temat rzeka, można go roztrząsać w nieskończoność. Kolejna rzecz, która uległa zmianie, wszystkie te modułowe skrzynie ładunkowe są skrzyniami samonośnymi, Okej. czyli nie mamy ramy, ta skrzynia jest samonośna Okej. i obojętnie czy jest to mała, czy to jest duża. Przede wszystkim aspekt jest ważny, że ta maszyna jest troszeczkę lżejsza, Okej. jak również łatwość czyszczenia tej maszyny. A właśnie, bo to jest kluczowa kwestia, no bo wiemy, że rozrzutnik obornika służy nam do rozrzucania czego? Nie? Czystych rzeczy nie wozimy. Właśnie, jest to środowisko, jak mówiąc całkiem poważnie, środowisko bardzo agresywne i negatywnie To był kolejny punkt. wpływające na trwałość, powiedzmy, tutaj maszyny, konstrukcji tej, zwłaszcza mówimy o powierzchni. Nie? I kluczową zmianą właśnie jest nie dla samego designu ta zmiana, ale właśnie od tej strony praktycznej, żeby było łatwiej utrzymać w czystości tą maszynę, Jak skrzynię, również wydłużyć żywotność. a w konsekwencji dokładnie, Andrzejku, to co podpowiadasz, wydłużyć I tu żywotność. konkretnie mówimy o systemie, czym lakierowaniu KTL. To Czyli zanurzeniowo. Okej. Maszyna jest młoteczkowana, czyli śrutowana, okej. później jest zanurzana w odtłuszczaniu i kolejny etap jakby odbywa się zanurzeniowo i jest wygrzewana ta Czyli skrzynia. tutaj można powiedzieć, że nikła mała szansa jest, że jakiś zakamarek maszyny jest niedomalowany. No, nie ma takiej możliwości. takiego- Powinno, nie wiem, coś musiało być przyklejone, jakaś sytuacja się wydarzyć. Natomiast tu rozmawiamy o skrzyni ładunkowej, a elementy przykręcane, typu jakieś osłony, tak jak tutaj lampy, błotniki, Okej. tutaj osłony z tej strony napędów kardana, klapa tylna, to są rzeczy, które są malowane proszkowo. Powierzchnia przy malowaniu proszkowym jest bardzo gładka, co również tutaj jakby utrzyma tą konserwację. Materiał ładowany nie przykleja się w taki łatwy sposób, ześlizguje się z tej gładkiej powierzchni i pozostaje czysty.
Rozumiem, że maszyny od serii Expert 424 wyposażone są w niezawodne, wspaniałe pod kątem Hydrauliczne dokładnie, zawieszenie. Tak, zgadza się. Tutaj jest 1:1 przeniesione z poprzednich serii, sprawdza się to rozwiązanie. Jest bardzo chwalone przez użytkowników. Maszyna zachowuje się stabilnie, czy to jest teren górzysty, boczne skłony, czy przejeżdżanie po nierównościach. Czyli tutaj Andrzeju, nie chodzi tylko o sam komfort jakby pracy, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo w Tak. trudnych warunkach, gdzie te pochyłości terenu są dość spore, a wiemy, że ten załadunek wygląda zawsze tak samo, czyli do oporu U i rolnika więcej. musi wystawać. Musi I to wystawać. dużo. Metr do góry minimum, wtedy maszyna jest załadowana. Zowąd znalazło się określenie tak zwana górka usypowa już w nomenklaturze tutaj fabrycznej, ale bo w rzeczywistości, w praktyce zawsze tak jest, że tego miejsca zawsze jest za mało i chcemy za jednym przejazdem tego materiału zabrać jak najwięcej, Zgadza żeby się. logistycznie naprawdę te transporty, te przejazdy wykorzystać. Wiemy, jak dzisiejszy świat wygląda. Gonimy za wszystkim, chcemy każdy zabieg wykonać szybko, sprawnie, dokładnie. No i ta pojemność skrzyni ładunkowej jest jak najbardziej. Jeśli chodzi o doposażenia opcjonalne w porównaniu serii poprzedniej, już tej, która będzie powoli odchodzić na rzecz serii tutaj nowej Experta, rozumiem, że w większości są bliźniacze. Jak tutaj spojrzymy, nie wiem, na możliwość zastosowania skrętnych osi różnego rodzaju. Tu jakby już gabaryty wymuszają, że w modelach 424, czyli w tych większych modelach, nie wyobrażam sobie, żeby ta maszyna nie miała osi skrętnej. Okej. Również system podnoszenia osi. Okej. W modelach trzyosiowych stosujemy już teraz ten system wymuszony z żyroskopem, czyli oznacza to mniej więcej tyle, że przy dyszlu nie mamy tej dodatkowej kuli K50, która skręt maszyny względem, czy ciągnika względem maszyny powoduje wychylenie, czy to było mechaniczno-hydrauliczne, czy elektrohydrauliczne, bo tutaj już, czyli ten na zasadzie żyroskopu, to jest bardzo precyzyjne. Czyli dzisiaj już wchodzimy jakby w typowo już elektroniczne rozwiązanie. Elektroniczny żyroskop widzi, jak to jedzie i przy skręcie już rzędu 3 stopni zostaje skorygowany system skrętu. Czy oś podnoszona, która uważam w tych dużych maszynach jest praktycznie niezbędna. Wiemy, jak rozrzutnik jest skonstruowany. Z przodu jest ta skrzynia ładunkowa w miarę lekka, z tyłu mamy cały ten element roboczy rozdrabniająco-rozrzucający przekładnie. I dodatkowo materiał, który nam się przemieszcza do tyłu i w pewnym momencie powoduje tak zwany negatywny nacisk na zaczep kulowy, co jakby zmniejsza trakcję ciągnika. Kolejna rzecz, która coraz powszechniej jest stosowana, to jest system wagowy, który możemy również, zresztą może tutaj za chwileczkę przy maszynie pokażemy te wkładki. Pokażmy. Tutaj akurat w tym miejscu podparcia będzie to dobrze widoczne. Tak. I każdy jeden model Expert, jeżeli nie posiada systemu wagowego, są w miejscach mocowania sensorów wagowych zamontowane takie adaptery. W momencie, jeżeli jest chęć w późniejszym terminie, w późniejszym czasie doposażyć taką maszynę, jak najbardziej w prosty sposób to robimy. I to jest ogromny plus na tle tej poprzedniej serii dotychczasowej TSW, Dokładnie. gdzie tam musieliśmy już na etapie wyboru jakby maszyny podjąć decyzję, czy ona jest w technologii S, czyli bez wagi, czy w technologii W, czyli z systemem wagowym. Tutaj możemy, gdy okaże się, że chcemy jednak bardziej precyzyjnie tą pracę wykonywać, taką maszynę doposażyć w każdym momencie w system wagowy, bo rozumiem, że zrobić upgrade, jeśli chodzi o samo sterowanie, to już żaden problem. Jeśli chodzi o elektroniczny punkt, to jest ściągnięcie aplikacji przysłowiowej w telefonie i dany element zaczyna funkcjonować. Jak spojrzymy sobie powierzchownie na maszynę tandemową, czyli dwuosiową, prezentuje się to niesamowicie. Maszyna potężna. Do tej pory ten gabaryt, ta objętość tylko i wyłącznie była zarezerwowana dla maszyn trzyosiowych, ponieważ tutaj z górką usypową mamy niemalże 35 metrów sześciennych możliwości przewozu.
coś niesamowitego. A za chwilę przejdziemy do następnych serii. Nieco mniejszy. Nieco mniejszy, ale tych różnic nie ma tak wiele, chociaż w kluczowych momentach, jeśli chodzi o jakość rozrzutu, kompletnie nie ma różnicy. Czyli adapter Jest identyczny. bliźniaczy. To jest dokładnie 1 do 1. Czyli też prześwit, 1,70 m, talerze też 110 cm, czyli nie da się, żeby było inaczej. Różnica jest w wielkości skrzyni ładunkowej, jest minimalnie mniejsza. Ta sama skrzynia ładunkowa jest w maszynie 4,24 i tu bardziej bym chciał porównać, skupić się na różnicy pomiędzy modelem 4,22 a 4,24. Są to bliźniacze maszyny, jeżeli byśmy na nie popatrzyli z góry, z tyłu lub z przodu, nie zobaczymy żadnej różnicy. Trzeba się, jak nad każdym tematem, trzeba się troszkę pochylić. I znajdujemy różnicę podstawową w zawieszeniu. Model 422 seryjnie jest wyposażony w zawieszenie mechaniczne, wzdłużnym wieszakiem i parabolami resorów. Natomiast w modelu 424 mamy to nasze hydrauliczne zawieszenie, które zaadoptowane tak naprawdę z modeli 6240 do serii Expert należy jeszcze przede wszystkim dodać jeden aspekt zmian, który nastąpił. Design zewnętrzny, wizualny. Troszeczkę ta maszyna jednak się zmieniła, dostała takiego, nazwijmy to, troszeczkę nowoczesnego szlifu. Tak, to jak najbardziej. To już wspominaliśmy o tym, że tu jest takie połączenie. Raz, że widać ten nowoczesny design, ale on ma też przeogromny wpływ na praktyczność tej maszyny pod kątem zatrzymywania się jakichś resztek właśnie materiałów, które działają w agresywny sposób na lakierowane powierzchnie. No, kolejna ważna rzecz, ważna zmiana, porównując do poprzednich serii, każdy jeden Expert z tych większych serii możemy zamontować koła 30,5 cala, co wcześniej nie było możliwe. Jeżeli do modelu 5,24 lub 6,34 możemy zamontować koła 750 na 60 R30,5 cala, to jest koło o wysokości bodajże chyba 1,68 m albo 1,64 m. Pod 1,70 m dokładnie. No to jest ogromne koło i to gwarantuje nawet w trudnych warunkach łatwość toczenia, nieutopienia tej maszyny. No, tym bardziej, jeżeli spojrzymy na serię 5000, 5.24, gdzie ten gabaryt maszyny jest duży, ta pojemność, objętość skrzyni jest ogromna, no tego ładunku nam tam wejdzie sporo. Teraz, żeby zachować tą trakcję i możliwość pracy, no to te koła zacnych rozmiarów są wskazane. Potrzebne wręcz w niektórych sytuacjach. Co jest jedno z ciekawych, a chyba jeszcze nie wspomnieliśmy o tym, w serii TSW mieliśmy możliwość jeszcze wyboru 2 rodzajów napędów, jeśli chodzi o adapter poziomy. Albo łańcuchowy, a dla bardziej wymagających był to napęd Cardana. Seria Expert charakteryzuje się już tylko tymi najlepszymi rozwiązaniami, najmocniejszymi, czyli tylko i wyłącznie... W firmie Bergman nie cofamy się. Jest najlepsze, montujemy najlepsze rzeczy, komponenty, podzespoły, żeby to tak właśnie wyglądało. Oczywiście tutaj już wcześniej wspominane z serii TSW adoptowaliśmy wszystkie rzeczy, które były najlepsze. Przeszły 1 do 1, czyli łapy rozrzucające ze stali Hardox, elementy robocze na adapterze poziomych, to tam te palce rozdrabniające również ze stali Hardox, grube łańcuchy, dwustronny napęd, to jest bardzo istotny czynnik. To jeszcze dla lubiących technologię, która obowiązywała do niedawna i jeszcze jest dostępna w tym roku przejściowym, kilka słów na temat TSW, bardzo popularnego modelu TSW 6240S. No i klasyk TSW 6240. Występująca na rynku od 2004 roku. Czyli tak naprawdę 22 lata. Tak. Ten model 6230 wcześniej występował na zawieszeniu mechanicznym bodajże do 2009-2010 roku przez kilka lat, ale bryła skrzyni ładunkowej jest niezmienna od
2004 roku. Wiadomo, były na przestrzeni tych lat pewne modyfikacje, ale serce maszyny, talerze, te ciężkie łańcuchy, które tu głęboko siedzą w tych gniazdach kół zębatych, przykręcane listwy, to wszystko jest od wielu lat niezmienne. Bezmienne. Po prostu pewnych rzeczy, jak powiedziałeś, się nie poprawia. Kolejna rzecz, która nie została poprawiona i nie ma potrzeby, żeby tego poprawiać, napęd główny na adapter talerzowy jest przez przykładnię centralną, odejście na prawy, lewy talerz. Każdy z talerzy ma swoje własne sprzęgło krzywkowe. I to jest na tle konkurencji, na tle innych maszyn bardzo istotną kwestią tutaj konstrukcyjną, która przeważa pod kątem trwałości. Dokładnie, bo każdy Maszyny. element jest, skoro ma indywidualne zabezpieczenie, to ten dany element jest chroniony określoną siłą newtonometrów i jeżeli wpadnie nam coś, wiadomo, że w oborniku wielokrotnie żeśmy się spotkali, że cuda można znaleźć, Tak. to ten element, to sprzęgło, ten bezpiecznik zadziała w odpowiednim momencie i z odpowiednią siłą, a nie zostanie załączone w nieodpowiednim momencie niepotrzebnym, bo ta maszyna jest pewne wartości, pewne obciążenia przerzucić, czy to będzie mniejszy kamień, czy on tam zostanie w jakikolwiek sposób tutaj przerzucony i, brzydko mówiąc, wypluty z tej maszyny. Potocznie, już na sam koniec Andrzej, potocznie mówi się rozrzutnik obornika, ale tak naprawdę w nomenklaturze, po przetłumaczeniu mamy tak, że to jest rozrzutnik uniwersalny. Uniwersalny, A dlaczego? bo jest do wielu materiałów, może służyć nie tylko do rozrzucania obornika, może służyć do rozrzucania pomiotu kurzego, do rozrzucania wapna i naprawdę ta maszyna jest w stanie precyzyjnie nawet dawki rzędu 1 tony rozrzucać lub nawet poniżej, ale to już jest jakby obwarowane ustawieniami w maszynie. A to są pytania bardzo często zadawane przez Was. Czy można precyzyjnie aplikować materiały typu wapno i do tego precyzyjnie i w małych ilościach? Tutaj oczywiście odpowiadamy tak, można w bardzo małych ilościach, bo nawet poniżej 1 tony na hektar i do tego z niesamowitą, ogromną precyzją. Oczywiście, jeśli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, zapraszamy do odwiedzin naszej strony www.korbanek.pl bądź do wykonania telefonu 61 kierunek 89 50 301. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.